Witam Was bardzo serdecznie w następnej odsłonie Transport Fever. Dzisiaj zajmiemy się tematem ropnym. Zanim do tego dojdzie, pokażę Wam, co tutaj się pozmieniało poza nagraniem. Poza nagraniem poczyniłem kilka przygotowań. Zrobiłem wymianę kilku składów, ponieważ były już stare. Nadawały się już tylko do wymiany, nie było sensu ich utrzymywać, bo tutaj utrzymanie rośnie wraz z wiekiem. Nasza wiekowa już lokomotywka ma już tego dosyć, to widać, słychać i czuć. I tutaj nastąpi wymiana na pojazd nowszy. Myślę, że to będą boczniaki, dość popularne wagony w tamtych czasach. Damy ich powiedzmy 5, niech sobie jeździ 5, wymienię. Będzie to troszeczkę nowsza lokomotywa o większych parametrach. Mamy troszeczkę pieniędzy, możemy już szaleć. Puściłem grę na chwilę, by zarabiała. Zarabiamy cały czas na przewozach cargo oraz na przewozach osobowych. Coraz więcej na tym zarabiamy. Tutaj także przebudowałem część linii. Tutaj też dojdzie kilka zmian za chwilę. Tutaj zrobiłem taki przejazd, taką można powiedzieć przejazdówkę, aby pociągi później właśnie z ropą tędy przejeżdżały i kierowały się poza tą stację, żeby nie przejeżdżały przez tą stację, no bo stworzą jeden wielki korek. Teraz nasza lokomotywa wygląda w taki sposób. Śliczna lokomotywa. Wagony są bardzo ładnie oddane. To naprawdę ładnie odwzorowane modele. Takie jeszcze królewskie wsiadanie. Kiedyś do przedziału bezpośrednio z peronu się wchodziło. Każdy pociąg będzie miał i w sumie każdy nasz pojazd będzie miał teraz logo PKP. Dałem takie logo, uznałem, że odrobinę takiej polskiej tradycji. PKP może nie jest jakąś najstarszą firmą, natomiast na pewno jest firmą polską, a na ziemiach polskich, tudzież wcześniej pod zaborami, kolej istniała od bardzo wczesnych lat, bo już 1800 bodajże 30 lub 40 rok, więc dosłownie chwilę po tym, jak powstała w Anglii. Chyba różnica jest 5 lat raczej. Mówię tak z głowy, więc poprawcie mnie, jeśli się mylę. Więc mieliśmy naprawdę w tamtych latach na ziemiach polskich naprawdę nowoczesny transport, jak na tamte lata. Można by powiedzieć, że to Intercity, że tak powiem. Dobrze, zajmiemy się budową. Jeszcze tylko powiem Wam, że trasę nazwałem Królewski Brzeg,
było kilka odzewów na mój apel, aby nazwać naszą trasę osobową, którą będziemy, przypomnę, dojeżdżali do ostatniego miasta na pewno i później w głąb mapy. Zobaczymy, jak nam tutaj pozwoli gra na to. Natomiast nazwałem Królewski Brzeg. Królewski Brzeg podesłała podesłał widz o niku Emilia Dziekan. Bardzo fajny pomysł. Pomyślałem sobie, czemu nie? Możliwe, że możemy do tego oczywiście dopisać taką ideologię, że jakiś król kiedyś zakładał taką linię i nad brzegiem pierwszą linię, jaką puścił, nazwał ją Królewskim Brzegiem. Niektóre linie, nie nazywa się tak oczywiście wszystkich linii kolejowych, jakie istnieją, natomiast niektóre linie, szczególnie historyczne albo o jakichś szczególnych znaczeniach, mają tego typu nazwy. Więc pomyślałem sobie, dlaczego nie, dlaczego my mamy sobie nie nazwać tutaj tej trasy. Inną sprawą jest jeszcze druga część, na którą ktoś mi już tutaj podesłał pomysł, aby nazwać pociąg. Same pociągi, nawet w dzisiejszych czasach, mają swoje nazwy. Oprócz tego, że na przykład kursuje on tam, powiedzmy, pomiędzy tam Szczecinem, Warszawą, czy tam Gdańsk, Katowice i tak dalej. I czasami jak stoimy na peronie na jednym z dworców, słyszymy takie komunikaty, że wjeżdża pociąg Chrobry, na przykład stąd dotąd i tak dalej, i tak dalej. Tam jest podawany cały rozkład do tego, oczywiście liczba wagonów, numery wagonów, tak żebyśmy jako pasażerowie nie musieli biegać po całym peronie. Niektóre stacje są stacjami długimi i byłoby to po prostu niemożliwe. Niewykonalne byłoby, żeby pasażer w trakcie postoju pociągu mógł sobie pozwolić na to, aby przejść z jednego punktu na drugi. Prawdopodobnie by nie zdążył wsiąść do pociągu. O tym poopowiadam Wam jeszcze kiedy indziej. Rozpoczniemy naszą zabawę w tematach ropnych. Mam nadzieję, że staniemy się oligarchami i będziemy czerpać z tego niezłą kasiorę. Damy na 4 tory. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Stąd chciałbym, żeby już pociągi później wyjeżdżały dalej. Myślałem o tym, żeby dać tutaj stację o podwójnym wylocie i jednym torem puścić to w tym kierunku do naszego pierwszego miasta i tędy albo tutaj jakimś półłukiem wyjechać do drugiego miasta, a resztę puścić tędy, ale uznałem, że to tutaj będzie ciężko wykonać. No dobra, przejdźmy do budowy. I to będzie tylko tak, żebyśmy mieli połączenie z firmą. Chciał znaleźć coś tak, żeby nie za blisko, nie za daleko. A jakbym Ciebie tutaj dał? Okej, w sumie jestem w stanie to zaakceptować. Dobrze. Musimy stworzyć
tutaj linię towarową oczywiście pojazdów. Na razie to będą pojazdy konne. Puściłem grę dlatego, żeby nabijać troszeczkę nam pieniędzy, bo wydamy na to naprawdę fortunę. Może nie tyle na pierwsze połączenie, ale stąd wyjść torami zobaczycie, że to będzie dość droga impreza. Bez przesady, ale nie możemy się doprowadzać tutaj do jakiegoś skraju bankructwa. O, tutaj takie poprawki strzelimy, żeby chociaż odrobinkę załagodzić ten teren. I przechodzimy najpierw zajezdnia, przechodzimy do budowy już bezpośrednio linii. Może takie coś sobie tutaj zaserwujemy. Kurde, 1 000 000. Dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra, nie ma tematu. Robimy coś takiego. I tutaj sobie postawimy drugą bazę, żeby te pojazdy też nie krążyły nie wiadomo gdzie. Ropa naftowa. Ropę naftową będziesz nam woził, kolego. 20 sztuk damy. Na razie może 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. Na razie dajmy 10. Nowa linia. Daj na czarno. I tutaj będzie ropa, tak. Ropa i to będzie stąd dotąd. Przy czym tutaj bym chciał, żebyś ty się jednak ładował do pełna i żebyście zajeżdżały tutaj, bo dobra, będzie mi pasowało bardziej. Dobra, to tak, to ropę mamy, ropę naftową mamy, niech to już sobie tutaj hula i budujemy wyjazdy. No muszę się przebić przez to, to na pewno. Więc tutaj będzie zapewne to będzie problem. Dobra. Na razie zrobimy tak. My na pewno musimy wyjechać tym tutaj i dopiero tutaj będziemy mogli cokolwiek myśleć o wciskaniu się tutaj w linię. Dobra, jest nieźle. Jest nieźle. Dobra, ja myślę, że możemy tak zostawić. Tutaj sobie jeszcze podciągnę. Ja myślę, że jest ok. Tutaj damy na pewno drugi tor, a przynajmniej na tym pierwszym kawałku, na tym odcinku będziemy potrzebowali sporej przepustowości. Później, że tak powiem, ta inwestycja nam się zwróci. No mówiłem, że tutaj będziemy potrzebowali naprawdę ogromnych nakładów finansowych. Tutaj zrobię taki dość niestandardowy, rzadko stosowany, ale stosowany rozjazd. Już Wam tłumaczę dlaczego, mówię o co chodzi. Niektórzy prosili, dlatego będę tłumaczył. Otóż chciałbym, żeby te pociągi pokonywały
w dość szybki tutaj sposób te odcinki. Żeby to robiły, nie mogę się za bardzo rozwlekać ze zwrotnicami, przejazdami i tak dalej, dlatego że to spowoduje spowolnienie transportu, przejazdów. Na początku nie będzie to dla nas jakimś wielkim problemem, ale z czasem będą to rzeczy no, nie do przeskoczenia, tak? Jeszcze się tylko upewnię, czy dałem dobrą stację, bo nie wiem dlaczego nie spojrzałem wcześniej. Tak, dałem dobrą, ok, dobra jest, w porządku, nie ma tematu. I chciałbym, żeby po prostu ten pociąg pokonywał jak najszybciej. I jak już tutaj będzie końcówka wagonu, to na przykład te pociągi i te pociągi już będą mogły tutaj wyjeżdżać. Tak? Krzyżak to jest bardzo standardowy temat, jeżeli chodzi o stosowanie czy tam w Polsce, czy za granicą na szynach kolejowych, przy stacjach, przy jakichś tam rozjazdach. Dość często widzimy właśnie takie rozwiązanie, że stosuje się krzyżak. Natomiast rozjazdówki krzyżowe, takie zwrotnice, stosuje się stosunkowo rzadko, dlatego że prędkości, na których na nich, kiedy pociąg po prostu skręca w prawo albo tutaj w lewo, są naprawdę niewielkie. Pokażę Wam. Na przykład, tak jak tutaj może pędzić pociąg po prostej 120, tak tutaj na łuku będzie miał 120. Tutaj, przepraszam, tutaj jedzie po prostym 120, tutaj po prostym 120, a tutaj na zakręcie, na przykład jak będzie chciał skręcić w prawo, to będzie spowalniany do 82. To i tak jest niezła prędkość. To już jest taka, no, ekspresowe pociągi na liniach szybkich, takie łączniki się robi. A tutaj mamy krzyżak, który nie jest zwrotnicą i od razu prędkości są inne. On nie jest zwrotnicowy. Nie przejedziemy tutaj inaczej jak tylko po prostej. Tak? Tutaj mamy takie rozbudowane szyny. Te pałąki po prostu, kiedy przytykają się do szyn, tworzą najazdówki na koła. Na przykład ten pałąk, kiedy dotknie do szyn, to z tej szyny tutaj jedzie koło i tak, lewa strona tam lokomotywy czy wagonu już jedzie po tym torze. Niektórzy prosili, żebym wytłumaczył, na czym polega ta gra. Otóż ta gra polega przede wszystkim na tym, aby przewozić towary z punktu A do punktu B. Aha, bo ty płaczesz, bo... Aha, rozumiem, dobra, to płacz. Z punktu A do punktu B. To samo robimy z pasażerami, tak, więc ile będzie mnie kosztowało, jak ja bym chciał, no bo bym chciał podłączyć Ciebie bezpośrednio tu. 4 miliony, tak? Aha, jeszcze zrobisz mi takie coś. Tu mi puścisz, oj, na rampie, kolego. Ale ty nie masz też wyjścia za bardzo. No, widzicie, jakie tutaj są różnice terenu. Prawda? Tutaj się będziesz wspinał, tak? Dobrze. Zaakceptuję to. Dlaczego nie?
Na razie to zaakceptuję. 6 milionów. Pyk. Poszło. Dziękuję. Teraz będziemy tutaj jeszcze modernizować i przebudowywać. Dlaczego? No bo gra oczywiście zrobiła jakiegoś babola. No bo czemu miałabym nie zrobić takiego babola? Górki wielbłądzie i nie wiadomo z jakiego powodu. A i da się łagodnie, nie? No, można. Kurde. No, ale pieniędzy co wydałem to już moje. No dobrze. Co już zrobisz? Nic nie zrobisz. Zbyt duże nachylenie. Aha, pewnie wcale nie chodzi o nachylenie, tylko o to, że rozjazd jest na ulicy, tak? Nie możesz napisać, że cię rozjazd boli, tylko jakieś tam ściemniactwo, że nachylenie mi nie pasuje. Kłamiesz. Nie kombinuj. O, za 14 000. W sumie czemu nie? Aha. Wcześniej cię nachylenie bolało. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. No i zobaczcie co z ulicą zrobiło, nie? Ja nie rozumiem. Ja bym chciał zobaczyć, jak jedne mietki budują tutaj tor, a jakieś inne Cześki, nie wiem, chce im się i robią tutaj ulicę od nowa w dole. No była ulica prosto przecież, była jak stół. Dobra. Spowodujemy tutaj jakąś małą naprawę. Okej. Poczekaj, najpierw tutaj spróbujemy w ogóle to jakoś wyrównać. Dobra, możesz być. Tutaj też, tam trochę, tam ciap, ciap, ciap. Okej. I tutaj drogę taką. W sumie, o. Ty i... O co ci chodziło wcześniej? Gro. No zobacz, no. Widzieliście wcześniej ten dół, czy tylko ja go widziałem i nie wiem. Dobrze, dobra. Dobra, jestem w stanie to zaakceptować. Chociaż jestem zły tam na jeden temat już. Ale dobra, udaję, że nie widzę, nie widzę, nie ten. Poprawię sobie to, nie wiem, później poza nagraniem. Bo normalnie, bo zobaczcie co tutaj jest w ogóle, zobaczcie tu. Widzicie to? W ogóle, ale udaję, że nie widzę, żeby nie było, a bo tu się czepiasz, w ogóle o co ci chodzi. No. Czasem o coś chodzi. Dajemy tutaj sygnalizatory, bo jak nie damy sygnalizatorów, to będzie problem. Teraz tak. Ty jesteś drzewem niepotrzebnym, no też raczej. To by troszeczkę wyprostował ile się da. No i okej. No i ropny temat już będzie tutaj śmigał, tak? Teraz musimy... Aha. Dobra, to tak. Kupimy ciopąg. Jaki ciopąg?
Taki. Damy taki. On jedzie 40, ale ma większą moc. A tutaj o moc nam będzie jednak chodziło, więc damy taki pociąg i ropniaków, znaczy ropniaków, one będą woziły paliwko, tak? Paliwko. I paliwko będą woziły, czekaj, no to damy je czerwone, no czemu nie? Tak dla urozmaicenia, dla bajeru. No, dajmy czerwone. A ja myślę, że na początek wystarczy. I teraz tak, nowa linia. A niech sobie będzie taka. Tu i tu. Takie coś i do pełna. Zobaczcie, jakie piękne to jest stworzenie. Oczywiście wyłączę Wam tę tabliczkę, jedną przesunę. No i co Wy na to? No powiedzcie mi, że to jest brzydkie. Jak na tamte czasy, zobaczcie na lata. Mamy 1889 rok, no bez przesady. Wiadomo, że to nie jest jakiś to co teraz lata po Eurotunelu do Anglii. Tam śmigają towarówki naprawdę. Zaproszę Was na małą przejażdżkę naszą pierwszą trasą, ale zanim to zrobię, zatrzymam jeszcze na chwilę grę i zrobimy tutaj sobie wypad towarowy. Teraz tak, pytanie, czy ja potrzebuję, daj mi towarowy, czy ja będę potrzebował, oho, tak, chyba tak, czy ja będę potrzebował albo takie coś, albo takie, nie. Fik. Mamy to. Dobra. Tutaj myślę, że tutaj jeszcze dorzucimy. Chciałbym, żeby tutaj oczywiście korzystać z dwóch linii. Tylko powiem Wam, dlaczego tego nie chcę zrobić. Znaczy, dlaczego chciałbym tego uniknąć. Ano z tego prostego powodu, że jeżeli chlebki na przykład mi nie dojadą na czas z jakiegoś powodu, to tutaj się utworzy korek. W tym stanie też temat paliw. No i niestety, i paliwo nie będzie dochodziło do fabryk. Albo odwrotnie, nie dojedzie paliwo, chlebki będą stały, tak? I ludzie, nie wiem, pomrą z głodu. Więc żeby tego uniknąć, zrobimy kolejny przeładunkowy temat. Tylko żebyś Ty sięgał dworca. Halo. Dobra, sięga.
Udało się, udało się. Oblecimy, wysmarujemy. Zobaczcie, mieliśmy na początku no z 8 baniek. Jeszcze nam tutaj kasiorka schodziła, bo zarabiamy. I to całkiem dobrze zarabiamy. Natomiast niestety, albo stety, no nie jest to tak, że to była jakaś tania budowa. Później oczywiście jeszcze wezmę się za poprawianie tego, tutaj chociaż troszeczkę, żeby to wysmarować. Natomiast no w tej chwili ja nie mam nawet na pojazdy, a chciałbym mieć. Natomiast tak, stworzymy tutaj linię. Poczekaj. Stworzymy linię, tylko znajdziemy zajezdnię. Gdzie ja tą zajezdnię? Aha, tutaj. Zbudowałem. I tak, paliwko bym chciał, żebyś woził. O tak. Świetnie. Też będziesz tutaj czerwonym tematem. 6, myślę, że to będzie aż nadto. Tutaj. Aha. I tutaj. Czemu? No właśnie, bo się tam bałem, że jakiś błąd. A to mi nie policzyło jako jednej stacji czasem? No chyba. Ty, no chyba tak zrobiło. No ale dobra, no niech tak sobie będzie. Pasuje mi to. No i dobrze, i tutaj jesteś tak. I super, super gucio mamucio. Bardzo mi to pasuje. I tak, i tak, i tak. Dobrze. Tutaj się tylko upewnię. Aha. Dobrze. Okej, tutaj mamy uliczkę taką. Aha, rozbudowa już niemożliwa. Okej, dobrze. W porządku. Tam jest, że postaraj się zwiększyć dostawy. Dostawy się zwiększą, jak tylko przyjedzie pierwszy ciopąg, mi się wydaje. Prawdaż? Czy nieprawdaż? Ty coś wieziesz? Nic. Coś wieziesz? Nie. Będzie działać. Spokojnie, tylko aż jeden załadowałeś, no co ty gadasz? I tutaj damy właśnie ten jeszcze ropny, dorzucimy kolejne 10. Nie działa, dlatego że nie ma pieniędzy. Zapraszam Was na przejażdżkę. Zostawiam Was z tym samych. Zobaczcie, jak to wygląda. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Co jeszcze chcielibyście poprawić w naszej serii. Wiem, że chcielibyście, żebym mówił troszeczkę więcej do Was. Będę nad tym pracował. Obiecuję, że na pewno ta seria będzie mnie uczyć. Po prostu uczyła będzie mnie nagrywania dla Was fajnych, ciekawych materiałów. A więc zapraszam na kolejny odcinek i zostawiam Was już z pociągiem sam na sam. No to żegnajcie, do następnego, hej hej, trzymajcie się, hej.